No chodź, kochanie. Czas najwyższy wywiązać się z obietnic, jakie Wam podaliśmy. Dzień Już. dobry, witamy! Dzień dobry. Tak. Pamiętacie, obiecywaliśmy Wam odcinek o naszych planach na ten rok. Może trochę późno, ale jakoś tak nie mogliśmy się pozbierać. Lepiej późno niż wcale, jak to mówią górale. Dokładnie. Zacznijmy po kolei, prawda, od tego naszego tutaj pierdzielnika. Miejsce najbardziej skrajne naszej działki przy panelach. Tutaj Klaudia planuje Basen, basen. bo jednak staw jest za długi. Wychodek jak Tak. się zatka. Wiecie co? Inaczej. Bardzo bym chciała mieć tutaj warzywniak. Ale jest kilka ale. Jednym z głównych ale tu jest strona południowa. Oczywiście światło i słońce jest od groma, ale wieje. Mamy tutaj południowo-zachodnie wiatry, częściej właśnie tu z południa i strasznie dyma. A Więc warzywniaki tego nie lubią i to wiemy na pewno. Natomiast mamy zasadzoną niby tutaj ałyczę, tak, ale ona jest jeszcze za mała Raz- i ona nie uchroni nam. raz, że jest za mała, a dwa, że wiecie, nawet jakby był płot i ten płot byśmy powiedzmy czymś przytkali, żeby nie wiało, to ten płot się zegnie, bo tu naprawdę wieje. Także tu będziemy glebę zakwaszać Tak. i będziemy sadzić borówki, maliny i inne jeżyny. To może za dużo tego. Chcę mieć maliny i borówki. I taki rządek powiedzmy, no zobaczymy, czy jeszcze przed panelami. Zobaczymy, może- Chyba, no może ale to- to musiało być skrajnie, żeby na pewno nam nie dawało cienia. Więc tutaj będą dwa rzędy. Myślę, że jeden rząd zrobimy borówkowy, a drugi malinowy. Wiadomo, każdy lubi maliny, każdy lubi borówki Tylko mamy tutaj jedną zagwozdkę do rozwiązania. Nie wiem, jak jeszcze to zrobimy. z wodą. Dokładnie. Mamy z tym problem, bo tak, można brać wodę ze stawu No, ale i jest to blisko, znowuż no ale to pompa. znowuż pompa, ale to nie jest taki zły pomysł i najwyżej z drugiej strony dopuścisz. Możemy brać wodę filtrowaną z domu, tylko to to bez znowuż sensu. to są koszta, no bo jednak to są duże ilości wody, a za co ileś tam cykli ta woda musi być przefiltrowana z solą, żeby tam się oczyścić, zmiękczyć. Poza tym jest kompletnie czysta, więc to nie chodzi o to dla roślinek, co nie? Ta woda, co my mamy głębinową, ona ma żelazo, ma mangan, także to na pewno by nie zaszkodziło roślinkom, więc po co to filtrować? Ale znowuż tą wodę mamy dużo dalej, jest 100 ponad metrów stąd. Także kupę węży by trzeba było rozwijać, żeby podlewać te krzaczory. To Tak, jest no plan na dobrze. to miejsce. To jest plan na to miejsce, a przebywając w tym miejscu, żebym nie musiała daleko chodzić do domu i się kryć przed Marcinem, jak borówki zasuwam, to zaraz Wam pokażę taki mały kącik, który chcę sobie tutaj przygotować. O proszę, już coś cwanego. Teraz Wam pokażę miejsce, o którym mówiłam. W środku lata my tutaj naprawdę mamy bardzo nasłoneczniony teren i taką prawie patelenkę. Tutaj ten zakątek, brzózek, co widzicie, daje nam cień po południu i jest takie schronienie, nawet tutaj w środku, że można po prostu odpocząć. Świetna, taka oaza, taki z I baldachimem. mamy tutaj taki Roślin. zakątek, takie półokrągłe. Chciałabym to bardziej trochę wyczyścić. W zeszłym roku tutaj rosła mirabelka. Tam od sąsiada gałązki z jego czereśni, zrazy. Nie udało mi się. Coś źle zrobiłam, przytwierdziłam, ale jednak się te zraziki nie przyjęły. Więc ta mirabelka pójdzie tutaj pod nóż. Ułożę ten teren pod nas, żebyśmy mieli tutaj jakieś takie miejsce do wypoczynku. Marcin do schowania się przede mną. Ja natomiast mam taki plan, że co chcesz tu układać? Tu jest pięknie, jest dziko, jest Tak, takie, wiecie, jest. że jakieś... Kochanie, tutaj kolcami czasami po twarzy dostaję, A, wiesz? no takie delikatne, No, ale żeby ale- tej dzikości nie zmienić no. na za bardzo poważną. Ale tutaj przydałaby się jakaś taka fajna ławka. Wiesz, coś No. takiego, jakaś kłoda drewniana. To ale- drzewko by trzeba było wtedy chyba Dlatego wyciąć. mówię, co niektóre. Aha, Co aha. niektóre, widać, że niektóre są suche, no to akurat to Jest było suche. suche. Fuksiara. Akurat to było suche i po prostu tylko tak w miarę, żeby ułożyć, żeby było komfortowo, jak się tutaj dostać. Dobra, let's go. Idziemy dalej w nowe miejsce. Tak jest.
Dobra, teraz wam podzielimy się z wami, jakimi sierotami jesteśmy. I ofiarami naprawdę, losu. no, ale no trudno, no, człowiek stary jest. Uczymy się, my dopiero ogarnęliśmy YouTube, teraz powolutku ogarniamy Facebooka, no i... No, A Instagram to w ogóle. nie piszcie, bo Nie, ja nie, jestem... nie. Nawet nie próbujcie z nami. Naprawdę. Coś tam mamy Ja bez sensu. próbuję, Nie teraz. ale nie mam czasu na to. Dobra, płyniemy do brzegu. Tak jest. Pisaliście do nas na Buy Coffee różne wiadomości, stawiając nam kawki, a my dopiero je odczytaliśmy. I to Dzięki. dzięki Monice Paczkowskiej, która jest naszą dawną znajomą, to myśmy się jeszcze poznali, ojej, ile czasu temu, mieszka w Warszawie, a ja już nie wiem, czy teraz w Chyba Warszawie. tak. I jesteśmy zajebiście zadowoleni, że nas oglądasz. Szczególnie, że wiemy, co ty tam sobie robisz zawodowo. I jeszcze takie miłe słowa. Że masz czas na oglądanie takich dyrdymałów. Małych wioskowych, w amatorskim wydaniu. Dobra, nieważne. Słuchaj Monia, jak będziesz chciała się kiedyś zrelaksować, zapomnieć o dużym mieście, zobaczyć jak to całkiem inaczej żyje się na wsi, a żyje się inaczej, zapraszamy serdecznie, umyjemy brudki, będziesz mogła jej pomerdać, umyjemy im futerka, żebyś palców nie upaćkała. Nie umyjemy ich, damy ci rękawiczki, bo nie wolno myć. Pamiętasz, ostatnio dostaliśmy maila i ktoś nam mówił, że no bez sensu. Tak, nie Ale myje się oczywiście- zwierzaków, bo one mają tą lanolinę. Tak, ja ale też- zobacz jak ładnie pachną. Ja też się śmiałam, ironizowałam, że będę je prała, no wiemy, że to ma naturalne po prostu ochronę. One właściwości. Tak. Ale w lesie po co im właściwości ochronne? Nie, no ale po co? Same się umyją od deszczu. Od deszczu. No. Dobra, nieważne. Zapraszamy Ciebie serdecznie. Dokładnie. Jakoś to się pewnie zgra. Mamy trochę znajomych, którzy nas zapraszają do Warszawy. Jeszcze też kolegę z Ogólniaka. Mamy tutaj takiego, poznaliśmy chłopaka też widza. Także kto wie, może kiedyś tam zawitamy. Albo nie. Ale nie w gumiakach. Ale nie w gumiakach. Trzeba będzie, wiesz, klatki z królikami ze sobą zabrać. I kury do samochodu. Co przydałoby się Bożenę tutaj znowuż przystawić? Bo zobacz, patyk jest, a Bożeny nie ma. Bożena chyba nawiała. Bożena nawiała. Bożena! Wracaj! Dobra. W tym miejscu, żeby nie przestawiać Bożenki, która ciągle nawiewa, chcemy Leniwa. posadzić jakieś drzewko owocowe. I to jeszcze sobie pomyślimy, co nam pasuje. I w każdym miejscu, w takim na pustym polu jedno drzewko, tam dalej też jedno drzewko, chociaż tam mamy orzech, ale to może przesunięte. Czyli wszystkie te pastwiska, gdzie są kurki, chcemy jakieś drzewka, które najchętniej by, żeby nie miały za gęstych gałęzi, ale to właśnie drzewko owocowe, co Tak, nie? no myślę, że nie będzie tutaj najgorszym miejscem, bo zobacz, tutaj mamy mirabelkę. Tak. Więc ona też kwitnie, prawda? Może jakąś śliwę posadzimy, bo tutaj, żeby nie kolidowało to. No. Oczywiście jabłonia ani gruszy nie może być. Więc myślę, że może węgierkę tutaj zasadzimy. Może być. Coś w tym stylu, bo chcemy oczywiście raz, że kurkom dać wytchnienie w lecie. I Bezpieczeństwo przed jaszczębiami. No, wyjąłeś A mi poza to. tym, jak coś spadnie, to wiecie, to może te małe dziabągi sobie zjedzą, bo często robaki się w takich śliwkach tworzą czy coś i spadnie, to kura na pewno będzie zadowolona. Tak, Kury przeliczyliśmy wreszcie nasze nioski. Ile Mamy mamy? 65 niosek. I wczoraj było 45 jajek. Policzcie sobie, już są minusowe temperatury na zewnątrz i to policzcie sobie procentowość, bo mi to wychodzi grubo ponad 60, to chyba 70%. Także jest powiem nieźle, ci, że nieźle. ale będziemy uczciwi, bywają dni po 35-36 dni, 36 jajek, ale bardzo rzadko, czyli co któryś tam dzień z kolei mamy taki spadek i później znowuż nam rośnie do 45. Czy tu jest jajko? O, No O, nie. świntuchy. Patrz jakie małe. ty zobaczcie. Gadu do obiadu, a my co znaleźliśmy? Która jajo. zgubiła jajko? Która z dupy zgubiła jajko? Idziemy tak po kolei od lewej strony i Wam pokazujemy nasz teren i pokrótce opowiadamy, co będziemy robić. Przechodzimy do następnego projektu, którym będzie obicie naszego domku. No, z tym się już na pewno uporamy, bo folia nie wytrzyma nam trzeciego Ale roku. no już nawet nie o to chodzi. Nie o to Trzeba chodzi. po prostu to zrobić, bo membrana, ona też musi oddychać, ona jest pod folią, wiecie, ona się poci i Tak. tam nie ma dostępu powietrza, też nie chcemy. Ma to być zrobione, no to jest No już ma to ważne. być zrobione. Jest to nieduże, malutkie. No wiadomo, mamy pozwolenie, więc to w następnych latach będziemy rozbudowywać. Ale nie chcemy i jeszcze będzie dach zmieniany na dwuspadowy, natomiast chcemy to właśnie. zrobić po rozbudowie tego budynku jakby za jednym
zamachem zrobimy dach na całej Dobrze, powierzchni. że tutaj wspominasz a propos dachu, kochani, bo mieliśmy kilka pytań odnośnie jak to wygląda, czy można w takich kontenerach mieszkać. No słuchajcie, no na pewno nie możecie mieć dachu płaskiego. Jak będziecie z architektem rozmawiać, to Wam Zależy może w jakim regionie też mieszkacie. będziecie jednak spełniać pewne wytyczne. Patrzcie na swój plan zagospodarowania swojej miejscowości, w której mieszkacie Tak, i to, że wtedy jest się dowiecie. kontener, to nieważne, musicie go jednak przeorganizować trochę. Oczywiście, to nie ma nic wspólnego z kontenerem. przemodelować. My się śmiejemy, ale tak naprawdę została tutaj tylko struktura tego kontenera, tak, czyli tak jakbyście belki stalowe, które to podtrzymują. Dokładnie. I troszkę blach, które mogły zostać. Tu wszystko jest zmienione, Tak, musi być izolacja odpowiednia, musi spełniać normy ta izolacja. według prawa budowlanego. Oczywiście. To nie Oczywiście. jest tak, że sobie tylko postawicie kontener i możecie w nim mieszkać. No Nie, chyba, że mieszkacie na kompletnym zadupiu, ale ja wam tego nie Nie o mówię to chodzi. i nigdy was nie sprawdzi. prawo budowlane nie zezwoliło, bo jednak te ocieplenie, te wskaźniki U i tak wszystko, no musi być to jednak zachowane. Oczywiście. O tym nakręcimy osobny odcinek. Tak, to jest No, na wiosnę, będziemy mieli całą masę ciekawych Tak. tematów. Teraz tylko Wam mówimy, że na pewno w tym roku i tutaj trzymamy Marcina za słowo. Za rękę znaczy. Za rękę. Te biedne, styrane dłonie, które tą łazienkę już robią 7 miesiąc. Tak, będzie obita. Ta część będzie obita. Mówimy do powiedzmy 3/4, żeby O, to było jasne. Tam to jak się deski mniej więcej kończą. No bo całą górę będziemy już jak to powstanie tu, powstanie góra tak samo. No takie wiecie, no trochę takie dziadowanie. Ale no tak to musi być zrobione, czyli pod tą membranę, co widzicie, będą podsunięte deski nasze i ta membrana będzie nabita na nie z powrotem. Ale już nie będzie folii. No i dopiero jak skończymy to wszystko tu, żeby nie robić sobie podwójnej roboty. No No i słuchajcie, będzie dach, to wtedy pod dach podejdziemy i wykończymy tą No mieszkanie. powoli, no jesteśmy sami. Sami, Jesteśmy ale, sami, ale też wiecie, no są, jak mówimy, dla nas bardzo ważna jest cała gospodarka i to jest nasz pokój dzienny i my ten pokój dzienny chcemy mieć wykończony, o czym zaraz będziemy mówić i dopiero jakby zajmiemy się za jeszcze udogadnianiem sobie życia. Bo Wszystko po kolei, wszystko Tak ma swoje etapy, no i tak dalej. i inne. I inne, dokładnie. Dobrze, tutaj widzicie brzegi, które są najbardziej płytkie dookoła, tutaj. Tu jest dosyć nisko, nie możemy za mocno wody podnieść, fakt, że jej nie ma, ale nie możemy za mocno wody podnieść, dlatego, że woda by wypływała i chcieliśmy ściągnąć, co Wam mówiliśmy w poprzednim odcinku, chcieliśmy ściągnąć troszeczkę tutaj ziemi jeszcze jednak z tego chodnika, żeby jego obniżyć, wał się oczywiście optycznie powiększy i tą ziemię dorzucić tu, w tym miejscu. Tutaj. O, właśnie gdzie jest Klaudia. Dokładnie. Tutaj wszystko podwyższymy mniej więcej o taką wysokość i tutaj delikatnie się to wszystko rozejdzie. No niestety Ta ziemia. ta wierzba będzie musiała być przesadzona. Ale ja nie wiem, czy ona potrzebuje, jak ona korzenie z każdego miejsca puszcza, rozumiesz, przysypiesz ją i korzenie puści. No może tak, no bo to jest akurat No. wierzba płacząca, więc chcieliśmy... Także widzicie, jak to będzie. Tu będzie podniesione, tam będzie... A tam znowuż będzie obniżone. Tak. Poczekaj, ja przejdę tam i pokażę dokładnie, bo nie każdy oglądał może poprzednie odcinki. Jak nas każdy oglądał poprzednie odcinki. Czyli tam, gdzie Klaudia obniżamy, a tutaj, gdzie ja stoję, to będziemy podwyższać. Coś takiego będziemy robić. Tak. A myślę, że my gdzieś tak o tyle byśmy chcieli ściągnąć. Ale tyle to jest bardzo dużo ziemi. No zobaczymy. W całym stawie tutaj nam się kilka osób zaoferowało pomoc jakby w zrobieniu stawu samego i tej nasadzeń. Wiecie Także co, jestem bardzo wdzięczna, naprawdę, bo to jednak jest to jest ciężki temat. ciężki temat. To jest biohabitat pewien i mamy ciężko go zrobić dobrze. Tak, Dlatego my nawet go nie ruszamy, żeby coś nie spierdzielić. No nie jesteśmy znawcami, a mamy kilka takich osób, które naprawdę mają wykształcenie w tym kierunku i z chęcią się Albo coś posłuchamy. robiły, dokładnie. Trochę szkoda było tej naszej pracy w zeszłym roku, Grzabciu, wiesz, z tą trawą, z tym. No wiem, ale trudno. no, No nie wiecie co, no nie wiedzieliśmy jak ta woda będzie się tutaj utrzymywać. To był taki rok doświadczalny, można powiedzieć. Teraz już wiemy, że wyżej to nie podejdzie. Dlatego mała przyróbka. tutaj jesteśmy na części wału. Ja zejdę na chwilę, żeby Wam pokazać. Tu był ten narożnik, który chcemy obniżać. I tu jesteśmy na tej części wału z takim dużym przejściem.
chcielibyśmy wykopać tutaj kawałek tej, od razu przy tych samych robotach ziemnych, wykopać kawałek tego wału do jak najniżej, czyli na płasko właściwie, po to, żeby później wstawić w tym miejscu ziemiankę. I wiecie, fajnie by to wyszło, dlatego że wał i tak jest wysoki. Wstawimy w to ziemiankę, łatwo się to wszystko przysypie. I wał będzie spełniał dwie funkcje, znaczy wiele funkcji właściwie, plus ziemianka. Dlaczego ziemianka tu i daleko od domu? No już tak wyszło, nie wszystko udało się jakby idealnie złapać. No, staw jest gdzie jest, wał jest gdzie jest. Nie chcemy tej ziemianki wstawiać koło domu i usypywać następnej górki. I wyjście z tej ziemianki, czyli ziemianka będzie w tą stronę ustawiona i będzie na pastwisko, które teraz jest pastwiskiem. Natomiast my planujemy tutaj, i to jest właśnie ten jeden z ciekawszych tematów, kupujemy materiał, żeby zrobić grządki podwyższone. Tak, ale pamiętasz, ostatnio, no niestety wspominałam Wam, że tutaj będą pastwiska dla kózek, ale no... Ale nie będą. No nie będą. Tutaj jednak kawałek im zabiorę na swój ogród. Tu nie wieje i tu... Właśnie o tym chciałam wspomnieć, że to musimy jednak to jest wykorzystać. takie, to jest dobre miejsce to jest na dobre warzywa. miejsce. No, nie wiem, czy wiecie, takie ogrody angielskie, one mają typowo taką wokół ogrodu no płot czy mury stawiane, albo zielone. Tak, zielone. Zielone, krzpanu czy z jakiej innej tam roślinności. Dlatego tu będą grządki podwyższane. Myślę, że Was zaskoczymy, ponieważ my jako ludzie bardzo praktyczni robimy od razu te grządki z myślą o tym, że kiedyś się postarzejemy i wszystko nas będzie cholernie boleć. Także grządki będą znacznie wyższe. To nie są grządki tak jak generalnie są najczęściej jakby spotykane na YouTubie. Nasze grządki będą miały około 70 cm wysokości. Wejdzie tam kupa materiału, ale wszystko o tych grządkach, dlaczego i ich plusy, minusy i będzie tego. Ale mamy to dosyć dobrze przemyślane, powinny służyć. Dokładnie. Że masę mamy tu pomysłów, szklarnie byśmy chcieli, ale w następnym roku nie jesteśmy w stanie, czy to się uda. Kurki, a wy co tutaj? No, a te to się galopują, te to daleko wychodzą. Dobrze, no będziecie miały tutaj niedługo raj, bo w tym miejscu, w którym akurat się tutaj znajdujemy, chcemy właśnie zasadzić sad. Wiemy, wspominaliśmy o tym dawno, ale już w tym roku to już jest ostateczny termin. Jesteśmy w tym momencie na etapie wybierania drzewek, jakie chcemy. Wiemy już od kogo. No i tutaj zase będzie sad sadzony metodą sopkowiaka, o której Wam kiedyś wspominaliśmy. Natomiast w tym roku będą nakręcone już całe odcinki po kolei, co i jak. Jedna będzie metodą sopkowiaka, a druga będzie inną metodą, a to niespodzianka. Znaczy... To Wam nie mów, bo to ma być niespodzianka. To Wam Dobrze, wszystko pokażemy, ale będziemy rozrysujemy. Będziemy też łączyć metody, żeby nie było. Także tutaj jest masę ciekawych patentów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak. Cały ten placyk, jak widzicie, pod bramę, przed drogą pod bramę, będzie rzadko zasadzony drzewkami owocowymi. Mówimy rzadko, dlatego, bo również chcemy, aby tu były pastwiska. No chcemy, żeby tu owieczki chodziły, bez kóz oczywiście, no i kury. I jednocześnie chcielibyśmy też zrobić tak po środku jakąś taką strefę, troszeczkę taką bardziej relaksacyjną. Dla nas relaksacyjną. Czyli powiedzmy... I mam pomysł, kochanie, bo nie wiem, czy to będziecie widzieć, moi drodzy. Tutaj takie osłonięte drzewko, ono jest malutkie, tycie, to jest judaszowiec kanadyjski.
On jest przepięknym drzewem, jak kwitnie. Na samym początku wszystkie jego gałęzie są oprószone różowymi jakby kwiatami. Później te kwiaty przeistaczają się, W liście. no wiadomo, w liście. Ale jest no mega, mega piękne. Oczywiście potrzebuje lat, żeby to urosło. I również jest bardzo dobrym nutrition fixer. Czyli naprawia naprawiaczem. glebę, azot, Tak, azot do gleby tak. dostarcza. I chciałabym tu stworzyć takie, wiesz co, 4 drzewa, kochanie. Jedno w jednym rzędzie. Następne 8 metrów tu, 8 metrów tam i Tam, 8 no. metrów tam. I wiesz co, i Taki plac. tak, każdy plac, ale każdy poszczególny rząd też będzie miał swój naprawiacz azotu. Rozumiesz? No tak. A powstanie takie koło, różowe koło. Zawsze mieszamy ten, i owocka to jedno, ale dla pszczółek to drugie. Wiecie co mam na czole? Tak, ale 21 wiek. To będzie ciekawe miejsce. To nie są same drzewa. tak, dużo pracy. No dużo i pracy. no i oczywiście wiadomo, no Renia ma już swoje drzewo, będzie miała zasadzone, Oczywiście. tak? Wszystkie wpłaty na drzewka Tak. przeznaczamy. Tak jak wspominałam wcześniej, Danusia już jest tam na wzgórzu osadzona, Tadzio jest tam. Tadzio jest na tamtym polu. A propos, idziemy do Tadzia. Bo Tak jest, dobra, następny lecimy dalej. projekt, który jest mega ciekawy i mega wyzwaniem dla nas, szczególnie dla mnie. Dużo nauki będzie ode mnie to wymagało. Dobra, nie będę Wam teraz zdradzała. Idziemy i Wam pokażę. Wy jeść macie. W ciąży jesteście. Nie macie jakichś zachciewajek? Mamy, my lubimy się napierdzielać. A co ty masz taką mordę brudną? Brudną ma? No, gdzieś coś się wtryniła w błoto. Chyba Która? dostała. No, Bella. Pokaż się. Nie no, Pokaż się, kochana. O, tutaj jesteś. Aha, no coś tam. Tukłaś się chyba z tukła kimś, się. co? Ona dzisiaj Bella wszystkie tłucze. Wszystko, znaczy owce tłucze. Tutaj widzicie naszą dziurę, fundament pod stodołę. Nic nie planujemy z tym zrobić. No jeszcze nie prawda? wiemy, coś tam Na przyjdzie razie do głowy. jak Bez nam coś sensu ją przyjdzie. wykopałam. No, pospieszyliśmy się, no miało to Pospieszyliśmy być się. tak jak, ale zmieniliśmy, nie wyszło nam z działeczką, nie ma problemu, zmieniamy po prostu jakby koncepcję, bo nie mamy już tyle miejsca, co byśmy chcieli na te nasze zwierzaki, ale to na pewno się jakoś, nie wiem. Kochanie, a nie lepiej po prostu to wziąć i zasypać, trawę dosiać i żeby po prostu miały Było kozy pastwisko. tutaj. No tak, no bo jeżeli tego nie planujemy z tym nic zrobić, Można i to zasypać. Pomyślimy. pokazywaliśmy Wam, jak ogrodziliśmy naszą działkę, część działki. Tutaj pozostało nam właśnie to ostatnie pastwisko do ogrodzenia. Jest tutaj zakończone w tym momencie dotąd i słupki mamy postawione, część. No i Ale to już nie jest było kolejny, czasu, żeby je... Kolejny etap siatką. do naszej pracy. No musimy to skończyć. Tam jak widzicie te drzewa, generalnie widać ten dołek, to przed tym dołkiem my musimy postawić swój płot. W tym roku będą inaczej wypasane. Większość czasu będą tutaj będą dzielone parcele. No musimy po prostu przeorganizować troszeczkę wszystko. Popatrzcie jaki piękny widoczek. I właśnie tutaj tą krawędzią poprowadzimy płot. Tam jest ten nasz stary, on tam idzie kawałek dalej, tutaj skręca i tu jest. O, stara się Ja już mam- pcha, bo ona musi być na Ale wizji, nie to jest musi. najlepszy, wiesz, odnośnik. Widzicie, no płot będzie gdzieś tutaj. Bo oczywiście nasza działka idzie trochę bardziej tutaj w dół, ale tutaj mamy już rów i woda tędy płynie, więc no nie bądźmy dziećmi, nie będziemy słupków i siatki wstawiać do wody. Więc no musimy się trochę cofnąć. Niestety zostawiamy tę naszą część ziemi. No i tędy przeprowadzimy po prostu ogrodzenie. Oczywiście kuski i owieczki za nami, jak to za pasterzami. Krajem. Dlaczego Was tak prowadzimy? Jest jeszcze tego powód, to nie tylko powód pokazania, gdzie ten płot będzie, ale jest coś, co nas bardzo, bardzo cieszy. I myślę, że wielu z Was już idę na też uzna to za miejsce. niezły pomysł. Już mówię Wam, gdzie to będzie. Kradia, nie biegnij, bo się zsapiesz i się spocisz. Nie, wiesz co, wydaje mi się, że tutaj, bo tam jest południe, tu jest wschód, więc chyba na tą stronę będzie najlepiej skierowane. No w tym miejscu akurat, gdzie kuski tutaj zajadają z owieczkami, będą stały, co? Ule! Nowy projekt. Tak jest. Tutaj nam nasz bardzo dobry znajomy podpowiedział, właśnie ten sam znajomy od tego, co ja mam Od pieczątki. od pieczątki na czole.
podpowiedział, że to jest niezły pomysł. My myśleliśmy o ulach, myśleliśmy o tym, natomiast, żeby jakoś- zrobić to znacznie później. Tak, ale mówimy, a dobra, tak zawsze odkłada, wiecie jak to z tymi projektami się odkłada, a może w przyszłym Trzeba roku, w zrobić przyszłym i roku. później po prostu, wiecie, uczyć się być coraz mądrzejszym, iść do przodu, ale co trzeba zrobić, żeby jakby, no żeby projekt nie wisiał, no. Tak, więc Już się będziemy uczyć. dokładnie, Także będziemy decydujemy się na 3 do 5 uli. 3 do 5 to zobaczymy, no na razie Nam początkujący. polecono 3, Tak. a ja cisnę na 5, a to zawsze Oj, jestem ten hurtownik. to zawsze ciśnie, no. A jak 3, to lepiej 5. Tak. I zaczynamy. Dlaczego tutaj stawiamy? i Może teraz- wyjaśnijmy. Dobrze, stawiamy w ten sposób, ponieważ to jest wschodnia strona, jest najmniej wietrzna, ale jednocześnie jest troszeczkę lasu, żeby dać cienia, wiecie, w te najbardziej gorące I dni. nie wieje. I nie wieje. Jest tutaj jedna czereśnia, tu dzika, druga czereśnia. Tutaj ma też nasza sąsiadka mirabelka. troszeczkę drzewek, porzeczki, no i wiecie, Jest- no 3 km dookoła coś się zawsze dla Tak, pszczółek myślę, znajdzie. że jakieś pożytki tutaj będą. Zaczynamy prawdopodobnie na 90% z naszą przygodę z odkładami pszczelimi, czyli to nie są pełne rodziny, dlatego potrzebujemy całego roku, żeby ta rodzina odkład się odbudował, stał się rodziną i zaczął przynosić pożytek dopiero za rok. Także zaczynamy spokojnie, żeby zaobserwować, czy to jest temat dla nas, czy nam się to podoba. No w ogóle to jest takie wyzwanie, no bo Marcin chyba jest uczuleniowcem. No, chyba. wiecie, jeśli mnie coś tu walnia, ja puchnę dotąd, to zakładam, że to nie jest normalne. Tak, zobaczcie, ja jak byłam u sąsiada, no pszczoła mnie goniła, urządliła, no ale nie było tak źle, więc myślę, że ze mną będzie ok. No i wiadomo, oczywiście kubraczki wszystkie, wiecie, no czapeczki, wszystko w siatce, żeby... No nie Żeby było- przeżyć. Żeby przeżyć. No, wiem, jak byłam takim kajtkiem, jak byłam za małego, to odwirowywałam miody. No ale to tam już w pomieszczeniu zamkniętym, gdzie pszczółek nie było, no to powiedzmy, że łatwizna. A teraz będzie... My mamy zapachy naturalne, więc pszczoły nie będą się wkurzać perfumami. Ruchy mamy bardzo spowolnione, bo jesteśmy w tym wieku, że już wszystko jest jakieś wolniejsze. Znaczy ty tak. Wszystko jest szybsze, my jesteśmy wolniejsi. I pokażemy Wam od zera, naprawdę od zera. Krok po kroku, kroku. jak stawiamy mini pasiekę. My się będziemy uczyć, wy będziecie, może jeśli się nie znacie, uczyć albo nam Tak. doradzać. albo podpowiadać nam, podpowiadać, co korygować można nas. robić. Dokładnie. I Tak. jakaś taka fajna przygoda. No, nie zakładamy wielkiej pasieki, będziemy się starać nie zrobić żadnych pomyłek. Też tutaj właśnie rozmawiamy z jedną taką firmą, która produkuje ule. Będziemy szli to są chyba Wielkopolskie. wielkopolskie i styropianowe. Tak, styropianowe. Ule. A dlaczego? No wiecie co, Ramki no ja są nie dużo jestem lżejsze. dużą i silną kobietą, A więc słyszeliśmy, że naprawdę można się nadźwigać, mimo że jesteśmy generalnie za takim bardziej, no wiecie, bardziej nam się podobały trzciny lub drewniane, natomiast no, jest więcej z tym zabawy, a bardzo, bardzo dużo słyszeliśmy dobrego o tych styropianowych, a waga też robi inaczej, swoje. no są plusy i minusy. Jak no, wszystkiego, nie tak, to nie, że ukrywajmy. wykluczamy, czy Idziemy mówimy, po że prostu, nie, no mierzymy siły na zamiary. Ja nie będę dźwigała skrzynek ale... drewnianych. a ja no też bo się nadźwigam, wiecie, z paszami, ze tak, wszystkim. jesteśmy no i tylko w dwójkę i no musimy po prostu sobie ułatwiać życie. tak, dokładnie, realnie podchodzić do pewnych rzeczy. Go Zobaczymy jak kozy zabrać. powinny chyba się nauczyć, żeby nie podchodzić do nich, a jak nie, no to odgrodzimy ten kawałek. Podobno pszczoły sobie wspaniale z kozami poradzą. No tak, ale też nie chcę, żeby kozy horror jakiś No przeżywały. dobrze, ale dostanie raz tylko będzie miała horror. No nie, no trzeba przyobserwować, zobaczymy jak to Oczywiście, będzie no wyglądało. wiecie, to nie to, żeby ten. Także to jest taka takie główne plany. Tak. No Nasadzenia, wiecie co, sad, wiosna będzie intensywna, wiosna i lato, no zresztą cały sezon płot, będzie cały intensywny. Cały sezon. no. Cały sezon. Później wykoty, kus, Ojejciu. albo w międzyczasie. I jeden z takich też dla nas projektów, no znajomy nam podesłał fajnego baranka u kogoś do zobaczenia. Umawialiśmy się, ale
stwierdziliśmy, że kurczę, nie damy To jest rady, za po prostu za Wiecie wcześnie. co? Będziemy No, szukać chcemy prawdopodobnie starszego, bo Musimy się przede wszystkim uporać teraz z wykotami kozimi, Tak. a później na jesień będziemy myśleć o baranku, bo to jest za wcześnie. Musimy dla niego osobne pomieszczenie mieć kojec jakiś taki. osobny wybieg. I słyszeliśmy, że musi być dobrze on zabezpieczony, bo będzie się rwał do stada. Tak. Przyniesie nam sporo problemów zakup teraz baranka. Ależ ty jesteś ładna i grubiutka. Ona jest, no, Jaka ona jest fajna. grubiutka. Bella, prawda? Gruba koza. Gruba Gruba koza, koza. Co- gruba koza. Co tam znalazłaś, Martusiu? Martusia Marta, nie ucieka. widziałeś jak nawiała, jak ją pogłaskałam? Nie. Taka zuchy. Bella, o co Ci dzisiaj chodzi? Bo Ty się z wszystkimi tłukłaś. No to widzicie, zapoznaliśmy Was z naszymi planami. Miejmy nadzieję, albo trzymajcie za nas kciuki, że je wszystkie zrealizujemy. Jeżeli o czymś zapomnimy, przypomnijcie nam w ciągu roku, ale myślę, że nie powinniśmy zapomnieć, bo wszystko jest na glące. Tak, wszystko powinno być zrobione 2 lata temu, jeszcze przed naszą przeprowadzką. Dobra, takie prawego. No myślimy, że rok będzie się zapowiadał ciekawie. To, co powiedzieliśmy, to są nasze projekty, które będą jakby powstawać. Czego nie mówimy, to jest masa materiału, które mamy nakręcone jeszcze, jak stawialiśmy nasz kontener i go przerabialiśmy, wiesz. stawialiśmy pomieszczenia gospodarcze. Dużo będzie ciekawego, a w międzyczasie byśmy chcieli trochę pogadać. Tak, bo on lubi gadać, zresztą wiecie, on cały czas ma nie zamyka mu się. Czasami nawet jak idzie do łóżka, to ja już głowę, poduszkę daję na uszy i mówię, 1:30 Marcin kończy zabawę z komputerem. no, właśnie. Zabawę z komputerem. Dobra, ciao! Siema. Witam Was, Żabka i kochanie. Aha, tak, Żabciu. Mała przerwa z Marcin. Żabka musi się rozkraczać, żeby zmieścić się No. w obrazie. Popatrzcie, patrzcie, jak jestem wysoki. Dobra, bo spuchniesz. Mała przerwa, zmarzliśmy od tego gadania. Dostaliśmy informację na telefon z Impostu, że jest paczka. I ja do starego od razu. Co żeś kupił znowu, już wydajesz pieniądze A ja i mówię, tak dalej. ty, no poważnie, wiem chyba co kupuję. Przecież bym wiedział. A ja mówię, Nic nie kupowałem. No, tak, a ja do niego mówię, że ma już demencję starczą. Mówię, znowu coś na pewno zakupiłeś. A ten nie, zarzeka jak świnia błota. Ja mówię, dobra. Zawsze, słuchajcie, najważniejsze się nie przyznawać. Ja To mówię, nie moja ręka. ja mówię, dobra, jedziemy do Impostu i sprawdzimy. No, i się oberwie. Pali ci Jana. Tak, palimy Jana. Jedziemy do Impostu, szybko rozpakowujemy klucze, patrzymy. Ale niespodzianka. Tak jest. I teraz, patrzcie co mamy. Od pani Danusi, od której kiedyś pamiętacie był taki odcinek, że Tak. mówiliśmy od kogo Latem. bierzemy masełko Masełko. od krowy Jersey. Tak, bo no wiecie, my sami lubimy jeść dobre Jakości, produkty. no sami to zachwalamy, to też głupio, żebyśmy, no to co możemy oczywiście. Tak, to co jakby, sami hodujemy tak. i też wspieramy innych. No i właśnie, pani Danusia ogląda nas i sobie tak o nas przypomniała i zobaczcie co nam wysłała. Ale mi się zrymowało, co? No tak jest. Nieźle nawet. Masło klarowane. Patrzcie, cały słój Słoik masła. masła klarowanego. Popatrzcie ile kuleczek, masła, nie wiem czy to widać, od Zaraz Jerseyki. pokażemy, pokaż. I przyznamy się już bez bicia, Także- że już chyba 2 kuleczki zniknęły. Tak, Czy kuleczka chyba już kuleczkę zjedliśmy. Cała kuleczka zjedzona jest. Popatrzcie, No. ile wspaniałego masełka. I teraz, no zaraz Wam przeczytamy list. Te masło generalnie jest dużo bardziej żółte, jak pamiętacie z innego odcinka, ale to się wiąże z porą roku. A nie, że jakby krowa Tak. strajkowała na barwniku. No wiadomo, to co krówka zje, to później odda. No i była i pani- była Pani Danusiu, pani popatrzy tego samego dnia. To jest też aroniówka. Tak, zdajemy sobie sprawę, jaka różnica może być między nalewką naszą, a pani. Tak nam zasmakowała. Ja ją chciałem wytrąbić od razu pierwszego dnia, ale dostałem po łbie. Mówię, a co pokażesz? Pustą butelkę. Także uczciwie jeszcze zostało. Jak zakończymy to nagrywanie, no cóż, zdrowie wasze w gardło nasze. Tak.
A teraz przeczytam Wam krótki liścik, który pani Danusia napisała. Pozdrawiam Was serdecznie. Jestem pełna uznania dla Waszej pracy. Wyróżniacie się wśród tłumu ludzi niecodzienną osobowością. No Marcin na pewno. Żabka. Żabcia. Podziwiam Waszą pracowitość i zaangażowanie w to, co robicie. Proszę przyjmijcie ten skromny podarunek, o nic nie pytajcie. Będę wdzięczna, gdy sprawiam Wam radość. Masełko jest teraz blade, tylko w okresie pastwiskowym jest takie żółte, ale jest pełnowartościowe. Ściskam gorąco i życzę wytrwałości. Dziękujemy. Dziękujemy Danusiu. Dziękujemy Pani Danusiu. Jeśli ktoś jest zainteresowany, uczciwie mówimy, jeśli ktoś jest zainteresowany Damy takimi, numer telefonu, damy kontakt. numer albo w jakiś tam sposób pomożemy się skontaktować. To nie są duże gospodarstwa, więc to nie tak, że można tam kupować, podejrzewam, hurtowe ilości, Tak. ale tak dla spróbowania, chociaż czym to się je, myślimy, tak. że warto. To zdrowie. To Teraz moja reszta jest. Twoja reszta. Tyle dostaniesz. Dzisiaj i tak z nią mam cały czas. O, znowuż uciekam, patrz. Ale urosłem ostatnio, nie? Półtora kolesia. Nie ma. Nie ma. Nie, no masz, żeby nie było. Tylko zostaw mi A, troszkę. a to można pić na wizji? Aha. To jest napój bezalkoholowy, jakby co. Woda z sokiem. Dobra. Dobre. Dawaj, idziemy dalej. A chciałam Wam się jeszcze pochwalić naszą niespodzianką. Patrzcie, co mi ostatnia kurka jako niespodziankę Ale zrobiła. popatrzcie, jak pięknie wybarwione. No. W porównaniu ze zwyczajnym. Tak, no. Już drugie takie jajeczko Nie? I jest. codziennie teraz nosi. Tak, Także tak. tego. Tutaj już nie To ma. już nie mamy. To już mamy tylko zwyczajne takie To białe. już normalne mamy takie na... Ale czekaj, tutaj Mamy- nie widać tak. O. Kaczuszki, no szukamy tych jajek, jeszcze nie znaleźliśmy, tak jak widzieliśmy w filmie, pytaliśmy się ich, ale nie odpowiedziały, gdzie Tak. schowały. Ale kacior na pewno sobie używa. Tak. Nie wiem, może jakaś antykoncepcja Kaczor tam leci. siedzi. Korzystając z okazji, że jeszcze w domu jesteśmy i chwalimy się z Wami naszymi jajcami, chcieliśmy podziękować Agatce Adamowi z Wiejskich Inspiracji za wpłatę na konto. Przeznaczymy to oczywiście na roślinki, których mamy braki, ale przyczyniacie się do powstawania pięknego naszego siedliska. Dziękuję. Dziękujemy Wam. No wiecie, dużo się nawściucha. Nie osłabiaj. Dobrze. Nie osłabiaj. Dobrze.